Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. W części 5 prezentacji na temat wpływu promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z urządzeń bezprzewodowych na zdrowie człowieka opowiemy sobie o nowotworach. Promieniowanie elektromagnetyczne stwarza ryzyko pojawienia się nowotworów różnego rodzaju. I pierwszym takim nowotworem, czy najbardziej udowodnionym, tak wnioskuję na podstawie solidnej bazy naukowej, jest nowotwór, czy są nowotwory występujące w obrębie głowy, w obrębie czaszki. I mogą być to na przykład glejaki, nerwiaki nerwu słuchowego, czy nowotwory mózgu. Oprócz tego możemy się spodziewać raka gruczołu ślinowego, nowotworu piersi, czerniaka, chłoniaka, jak również innych rodzajów nowotworów. Jeśli chodzi o nowotwór piersi, tutaj stwierdzono w badaniach epidemiologicznych, że u kobiet, które nosiły telefony komórkowe w biustonoszu, w trakcie joggingu, w trakcie uprawiania jakiegoś sportu, najczęściej śpigania, to u tych kobiet pojawił się częściej nowotwór piersi i to po tej stronie, po której nosiły telefon komórkowy. Jeśli chodzi o nowotwory w obrębie czaszki i nowotwory ślinianek, tutaj odsyłam Państwa do wykładu przeprowadzonego przez panią profesor Alicję Bortkiewicz, która reprezentuje Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Wykład ten odbył się w 2017 roku w Krakowie w trakcie międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez władze miasta Krakowa. Ta konferencja, akurat ta w tym roku, miała nazwę, tytuł Ochrona dzieci. Ona odbywała się w ramach drugiego Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi. I co ciekawe, tutaj pani profesor zaprezentowała wyniki metaanalizy, jaką przeprowadziła wraz z innymi naukowcami. Ta metaanaliza, ta praca została opublikowana w 2017 roku i dotyczyła właśnie wpływu promieniowania z telefonów komórkowych na rozwój nowotworów w obrębie czaszki i również tych nowotworów ślinianek. Czym jest metaanaliza? Jest to analiza wielu badań naukowych przeprowadzonych na przestrzeni wielu lat w różnych miejscach na świecie. Analiza taka polega na krytycznym przyjrzeniu się każdej z takich prac, badań, podkreśleniu silnych stron takiego badania, słabych stron i uwspólnienia wniosków. I tutaj właśnie w tej metaanalizie wyszło bardzo ciekawe, bardzo ważne zjawisko, bardzo ważna informacja, że trzeba wielu lat, aby zaobserwować zależność między używaniem telefonu komórkowego a powstaniem nowotworów w obrębie głowy, gdyż ekspozycja zaledwie 2-, 3 czy 4-letnia nie jest wystarczająca. Okazało się, że musi upłynąć 10 lat, aby pojawiło się znaczne ryzyko wystąpienia takiego nowotworu. I zaraz udostępnię Państwu fragment tego wykładu, aby wysłuchać bezpośrednio pani profesor, w jakich warunkach możemy spodziewać się, że to ryzyko tego nowotworu będzie największe. Nasza analiza i większość innych metaanaliz, a także te prace oryginalne, które się stały podstawą metaanalizy i prace przeglądowe ukierunkowane na ocenę tego związku między korzystaniem z telefonów komórkowych a rozwojem nowotworów wewnątrzczaszkowych, wskazują, że występuje istotny wzrost ryzyka tych nowotworów u osób, które rozpoczęły regularne korzystanie z telefonów przed 20 rokiem życia, mają długi staż z telefonem komórkowym, rozmawiają często i dużo i telefon trzymają zawsze z tej samej strony. A więc jak widzimy, jak pani profesor powiedziała, jeszcze raz dla podsumowania powiem, że takim ryzykiem obciążeni są przede wszystkim ludzie młodzi, to znaczy ludzie, którzy w młodym wieku zaczęli używać telefon komórkowy przed 20 rokiem życia, używają tego telefonu ponad 10 lat,
odbywają długie i częste rozmowy i mają tendencję do tego, żeby trzymać telefon z jednej strony głowy. Co nie oznacza, że tak myślę, to jest już mój wniosek, ale myślę, że całkiem logiczny, że samo przekładanie telefonu z ucha do ucha nie będzie oznaczało, że ryzyko zupełnie zniknie. Ono po prostu będzie trochę mniejsze. I tutaj chciałabym przedstawić w sposób bardzo skrótowy mechanizm powstawania nowotworów pod wpływem ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. Co za tym stoi? Tak jak w przypadku chorób i dolegliwości neurologicznych, czasami bardzo ciężkich, o charakterze neurodegeneracyjnym. O tym mówiłam w ostatnim odcinku. Tam tych mechanizmów było bardzo dużo, w zasadzie tam był cały taki mętlik tych mechanizmów. Trudno było to nawet rozgraniczyć. Bardzo dużo takich zjawisk przyczynowo-skutkowych idących w różnych kierunkach. Tak tutaj udało mi się to zebrać na podstawie materiału naukowego, taką bardzo skrótową syntezę tym razem i proszę zobaczyć. Promieniowanie elektromagnetyczne sprawia, że zwiększa się toksyczność kancerogenów pochodzących ze środowiska, czyli oddziaływanie substancji toksycznych, które narażają nas na rozwój nowotworów, przedostają się do naszego organizmu i można by powiedzieć, że promieniowanie zwiększa ich działanie i nie trudno się temu dziwić, temu stwierdzeniu, dlatego że wystarczy, że wrócimy do poprzednich odcinków prezentacji, gdzie zwracałam uwagę na to, jak promieniowanie elektromagnetyczne wpływa ogólnie na organizm, jak rozszczelnia nasze różne bariery, począwszy od bariery, wiele wskazuje na to, że rozszczelnia naszą barierę jelita-krew, a bardzo dobrze jest udokumentowane rozszczelnienie bariery krew-mózg i tak dalej. I rzeczywiście są prace, do mnie dotarły, które mówią, że na przykład zwiększa się oddziaływanie glifosatu, bardzo popularnego, najpopularniejszego chyba czynnika substancji aktywnej, czynnej większości pestycydów, herbicydów i że u ludzi, którzy mają dużą ekspozycję na promieniowanie elektromagnetyczne, ta toksyczność glifosatu się zwiększa. To jest tylko przykład. Więc to jest taki pierwszy mechanizm tego, że promieniowanie elektromagnetyczne może prowadzić do nowotworu. Druga taka ścieżka, jaką udało mi się wyodrębnić, to zaburzenie komunikacji międzykomórkowej, które prowadzi z kolei do zaburzenia regulacji rozwoju komórek, rozmnażania się komórek, namnażania się. I to w konsekwencji również jest czynnikiem rozwoju nowotworów. Możemy dla przypomnienia znowu sięgnąć do poprzednich prezentacji. Tam wspominałam o tym, jak promieniowanie elektromagnetyczne wpływa na błonę, polaryzację błony komórkowej, co wiąże się z komunikacją czy ze zmianą komunikacji międzykomórkowej. Tak samo promieniowanie elektromagnetyczne również zaburza nasz układ hormonalny. A układ hormonalny, czyli mechanizmy endokrynne, to też jest mechanizm komunikacji międzykomórkowej. Także to są tylko takie przykłady, co za tym stoi, dlaczego dochodzi do zaburzenia komunikacji międzykomórkowej. I też, tak jak wiemy z poprzednich prezentacji, czy części mojej prezentacji, promieniowanie elektromagnetyczne zaburza DNA, wpływa na jego degenerację. Także tutaj też jest to związane z komunikacją międzykomórkową, wewnątrzkomórkową, z tym, co się dzieje wewnątrz komórki. No i to też prowadzi do nowotworu. I taka trzecia ścieżka, jaką wyodrębniłam, to jest zaburzenie układu immunologicznego. Oczywiście to nie jest tak, że te trzy ścieżki są zupełnie oddzielne, tak jak w przypadku chorób neurologicznych. Te rzeczy się przeplatają, jedne z drugich wynikają i tutaj w każdym z tych przypadków dochodzi do zwiększenia ryzyka powstania nowotworów. Jeśli chodzi o układ immunologiczny, taka podstawowa zasada czy podstawowa informacja jest taka, że za rozwojem nowotworu zawsze stoi osłabienie układu immunologicznego, który jest odpowiedzialny za to, żeby między innymi kontrolować rozrost komórek nowotworowych, bo komórki nowotworowe powstają w każdym z nas, natomiast do nowotworu dochodzi wtedy, kiedy dochodzi do ich przerostu. Układ immunologiczny nie jest odpowiedzialny jedynie za zwalczanie patogenów, czyli jakichś powiedzmy bakterii chorobotwórczych,
wirusów czy innych niepożądanych elementów w naszym organizmie, ale również zdegenerowanych komórek, czyli komórek takich o charakterze nowotworowym. Tutaj chciałam Państwu pokazać ilustrację jednego z badań naukowych, które stwierdza, że ryzyko nowotworu rośnie wraz ze wzrostem ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. Jest to praca naukowa z 2011 roku. I ona pokazuje, tutaj ten wykres pokazuje, jaka jest liczba zgonów wskutek nowotworów na 10 000 mieszkańców, w zależności od tego, w jakiej odległości od stacji bazowej mieszkają ludzie. I tutaj mamy różne odległości, począwszy od 100 metrów do 1000, czyli do 1 kilometra. Badanie to przeprowadzono w brazylijskim mieście Belo Horizonte, liczącym około 5 milionów mieszkańców i badanie przeprowadzono w latach 1996-2006. To badanie ja załączam do materiałów źródłowych w opisie do tego filmu. Tam Państwo mogą bezpośrednio przejść do tej pracy naukowej i ją przeczytać w oryginale. I tutaj przypomnę Państwu wyszczególnię część z tych badań naukowych, o których już mówiłam w pierwszej części mojej prezentacji, z tych badań, które za każdym razem umieszczam w opisie do każdego odcinka. Zawsze ten opis jest taki sam, żeby nikt nie miał wątpliwości. I wyszczególniłam tutaj badania, które nawiązują do nowotworów, do tego ryzyka powstawania nowotworów wskutek ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. Większość tych badań, w zasadzie wszystkie te, które tutaj przedstawię, są w języku angielskim. Na niebiesko przedstawiam te tytuły w wersji przetłumaczonej na język polski i pierwsze z tych cytowanych badań to przegląd badań naukowych wykazujących istnienie zagrożenia zdrowotnego dla ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej od objawów nadwrażliwości po nowotwory. I jest to bardzo świeże badanie, to jest metaanaliza, czyli krytyczna analiza wielu badań naukowych z wielu lat i z różnych krajów. Tam również w tej metaanalizie zawarto badania przeprowadzone przez naszą panią profesor, polską panią profesor Alicję Bortkiewicz i innych współautorów. Także to jest bardzo ciekawa metaanaliza z 2022 roku. Tak jak w przypadku każdej pracy, którą cytuję, na którą się tutaj powołuję, niezależnie w którym odcinku, mogą Państwo sobie znaleźć link bezpośrednio do danej pracy w opisie do każdego odcinka. Kolejne badanie, w zasadzie to nie jest badanie, tylko książka. Brudna elektryczność, elektryfikacja, a choroby cywilizacyjne. Tam też jest mowa o nowotworach, a w szczególności o białaczkach. Kolejna publikacja, tutaj już znowu badanie naukowe, to korzystanie z telefonu komórkowego, a ryzyko nowotworów wewnątrzczaszkowych i nowotworów ślinianek, metaanaliza. I to jest to badanie, o którym mówi pani profesor Alicja Bortkiewicz, z tego chociażby względu, że jest współautorem tego badania. Następne badanie to śmiertelność z powodu nowotworów, a stacje bazowe telefonii komórkowej w mieście Belo Horizonte w stanie Minas Gerais w Brazylii. I to jest z kolei to badanie, do którego pokazywałam Państwu ilustrację przed chwilą. I jeszcze jedno badanie to przegląd i podsumowanie badań epidemiologicznych opublikowanych po zakwalifikowaniu pól elektromagnetycznych pochodzących z urządzeń bezprzewodowych jako możliwy czynnik kancerogenny przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem w 2011 roku. I to z kolei ten przegląd pochodzi z 2018 roku. I tutaj zaznaczam, że lista tych badań nie jest zamknięta. To są akurat badania, na które ja się natknęłam. Ale to nie jest tak, że ja zdołałam przejrzeć wszystkie badania, jakie powstały na świecie na ten temat. Jest ich z pewnością znacznie więcej. Ja mam wrażenie, że jest to studnia bez dna. Musiałabym znacznie więcej, dłużej czasu poświęcić, a poświęciłam kilka miesięcy na to, żeby przeglądać tę literaturę. I mam wrażenie, że tak jak wspomniałam, że to jest studnia bez dna, że można by było przytoczyć jeszcze kolejne badania na ten temat. I tutaj odczytam Państwu taką notatkę, którą przygotowałam, która jest bardzo ważna jako podsumowanie. W 2011 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, w skrócie IARC, czyli International Agency for Research on Cancer, na podstawie badań epidemiologicznych i badań na zwierzętach sklasyfikowała promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości radiowych jako możliwie rakotwórcze dla ludzi, określając kategorię zagrożenia jako 2B.
Wiele naukowców ocenia jednak, że promieniowanie elektromagnetyczne powinno znaleźć się w grupie wyższej 2A, czyli prawdopodobnie rakotwórcze, a nawet w grupie 1 rakotwórcze. Chciałam jeszcze tutaj zaznaczyć, że jeśli chodzi o zakres częstotliwości radiowych, ja już kiedyś o tym mówiłam, to wyrażenie częstotliwości radiowej jest względne. W zachodniej literaturze dotyczy ten zakres również promieniowanie mikrofalowe z naszych takich powszechnie używanych urządzeń. Także to nie jest tylko z tych najmniejszych częstotliwości, z wyższych również. I to jest bardzo istotne, żeby mieć to na uwadze, bo może dojść do nieporozumień właśnie ze względu na różną terminologię, czyli różne definicje danych wyrażeń w zależności od tego, z jakiego kraju pochodzą prace naukowe. I tak jak zwykle w ramach podsumowania powtórzę jeszcze raz i będę to za każdym razem powtarzać, bo to jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważna informacja. W mojej prezentacji, niezależnie jaki to jest odcinek, mówimy o ryzyku, a nie absolutnej pewności co do tego, że wskutek promieniowania elektromagnetycznego pojawi się dana dolegliwość czy jakaś określona choroba. Czyli bardziej tutaj mówimy na podstawie zgromadzonej dokumentacji naukowej, że pewne jest ryzyko, a nie samo wystąpienie choroby. I to jest różnica, na to trzeba zwrócić uwagę. Wszystkie te materiały źródłowe, jeszcze raz, zgromadziłam w opisie do każdego z odcinków. Ten opis zawsze jest taki sam. Można bezpośrednio od danego odcinka dojść sobie do każdego z tych badań, na które ja się powołuję i na podstawie których tworzę tę prezentację. Kolejna rzecz, tu już wypowiadam się jako dietetyk. W przypadku osób chorych na nowotwory, które zgłaszają się po poradę dietetyczną, należy pamiętać, że dieta to nie wszystko. Zresztą nie dotyczy to tylko nowotworów, ale ponieważ dzisiaj mówimy o nowotworach, więc chciałabym to wyraźnie podkreślić. Dieta jest zawsze bardzo ważnym, jednym z pierwszych czynników terapii, wyprowadzania z danej choroby i w tym również choroby nowotworowej. Niemniej w dzisiejszych czasach jest to za mało. Przy tak udokumentowanym ryzyku rozwoju nowotworów w różnych częściach ciała, wykazanym przez badania naukowe, bardzo solidne badania naukowe, bardzo mocne, jest ich coraz więcej, przy tego typu dowodach nie możemy zignorować faktu, że jesteśmy teraz powszechnie wyeksponowani na promieniowanie elektromagnetyczne. I na to należy zwrócić uwagę, bo wbrew pozorom, pomimo tej bardzo złej informacji, że ta ekspozycja jest w zasadzie wszędzie, to mamy w jakimś zakresie wpływ na tą ekspozycję i zawsze możemy to ograniczyć. I jeżeli rzeczywiście bliżej przyglądniemy się temu problemowi, to są pewne rozwiązania. I jeszcze można to ograniczyć i róbmy to, póki możemy. Kolejna rzecz, temat, który tutaj poruszam, jest bardzo emocjonalny, budzi emocje. Także chciałam przede wszystkim zaprosić, zachęcić do pozostawiania komentarzy, ale o charakterze merytorycznym i konstruktywnym. I takie komentarze pojawiają się, za co bardzo dziękuję, bo tutaj nie chodzi o to, żeby się wspierać, żeby ze sobą walczyć, tylko żeby ustalić coś, co będzie dobre dla nas wszystkich. I tak jak mówiłam, mówimy o tym, żeby dmuchać na zimne, ponieważ myślę, że każdy się ze mną już zgodzi, że to już nie jest kontrowersyjne, że w naszych współczesnych społeczeństwach, szczególnie tych tak zwanych ucywilizowanych, mamy epidemię rozmaitych chorób cywilizacyjnych i nowotwór nie jest tutaj jakimś wyjątkiem. Również mamy epidemię chorób nowotworowych. Więc skąd się to bierze? Oczywiście promieniowanie nie jest jedynym czynnikiem nowotworów, natomiast wiele wskazuje na to, że jest bardzo silnym czynnikiem. Będę również wdzięczna za lajkowanie moich prezentacji czy tych poszczególnych odcinków. To jest bardzo istotne, nie tylko dla mnie, ale myślę w ogóle dla ludzi, którzy interesują się zdrowiem, chcieliby zdrowie odzyskać bądź zachować. Tak samo udostępnienie tych moich filmów, poszczególnych odcinków. Zdaję sobie sprawę, że nie są to filmy rozrywkowe, że trzeba się troszeczkę skupić, że wymagają trochę wysiłku intelektualnego, żeby z nich skorzystać, ale myślę, że warto, szczególnie osoby, które chcą rzeczywiście wyjść
na prostą, wyzdrowieć, że będą zainteresowane, więc nie poprzestawajmy na sobie. Jeżeli dany odcinek uznajemy za wartościowy, warto go dalej udostępnić i zalajkować. Jeżeli lajkujemy, to algorytmy YouTube'owe tak działają, że same coraz bardziej nakręcają dany film i podsuwają kolejnym osobom, proponując obejrzenie. To tyle na dzisiaj. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak promieniowanie elektromagnetyczne wpływa na układ hormonalny. A dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę.